Cześć, siemano. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o temacie odporności. Będzie to troszeczkę z innej strony, bo nie będę wam mówił ani tego, jaki ekwipunek macie zakładać na jaką miejscówkę, nie będę wam mówił, jaki ekwipunek daje jakie odporności, bo tak naprawdę to te informacje macie w innych moich filmach na temat ekwipunku druida. Natomiast ten film będzie się tyczył wszystkich profesji, nie tylko magicznych, czy nie tylko druida, ponieważ będzie on taki troszeczkę bardziej ogólny, może trochę ciekawostka, ale też postaram się tutaj omówić taki dość częsty błąd, który się pojawia w momencie, kiedy ludzie się pakują na hunty, kiedy dobierają sobie ekwipunek. Mianowicie, jeśli na miejscówce, na którą idziemy, potrzebujemy więcej niż jednego rodzaju odporności, no to nie warto jest ładować wszystkich odporności w jedną, znaczy całego ekwipunku w jedną konkretną odporność, nawet jeśli w bardzo dużym stopniu ten jeden konkretny żywioł przeważa na danej miejscówce. Oczywiście to, co za chwilę będę mówił, nie tyczy się respów, na których na przykład potwory biją tylko i wyłącznie z jednego żywiołu, czy tam z jednego żywiołu plus obrażeń fizycznych, tak, bo te obrażenia fizyczne zawsze się będą praktycznie pojawiać. Natomiast chodzi mi tutaj o spoty, gdzie na przykład potwory biją z lodu i z holi, z ognia i ze śmierci, z ziemi i z czegoś innego jeszcze, czy z energii i z holi i tak dalej, i tak dalej. No takim przykładem może być nawet powiedzmy jakaś Ice Lipka, czy jakaś energetyczna biblioteka, Warzony 8 czy 7, gdzie potwory też biją na przykład z ognia i ze śmierci. Respów, zwłaszcza na te wyższe levele, gdzie potwory biją z różnych żywiołów jednocześnie, jest dość sporo. Na mniejsze levele to dajmy na to Prison czy Katedra, nawet na takiej katedrze dostajemy czy z lodu, z energii, z ognia, z kilku żywiołów. Dlatego na takich respach, gdzie dostajemy bęcki z więcej niż jednego żywiołu, nie warto jest pakować całej odporności w dominujący żywioł. Dlaczego? Otóż dajmy sobie za przykład odporność na lód. Jak widzicie, moja postać w tej chwili ma 53% odporności na lód, 17% na holi, jakieś tam na ogień, na fizyka i minus na energię. Na tym się nie będziemy teraz koncentrować, skoncentrujmy się na tym lodzie. Ponieważ, jak widzicie, mój ekwipunek jest to Soul Hexer, który daje mi 12% odporności na lód, Elven Mail, w którym mam imbuing 3 poziomu na lód, czyli daje mi on 15% odporności, Glacier Legi, które dają, jak się nie mylę, 6% odporności, Make Do Bootsy, które dają również 6% odporności, Lion Spellbook, który daje mi 7%, Glacier Helmet, który daje 5% oraz Glacier Amulet, który daje mi 20% odporności na lód. Czyli sumarycznie w tym momencie powinienem mieć jakieś 71% odporności od żywiołu lodu. Natomiast wejdziemy w Combat Statsy, widzimy, że tej odporności mam zaledwie lub aż 53%. No i gdzie podziała się reszta? Tak, no bo troszeczkę tutaj jakieś 18% tutaj brakuje. Mianowicie stakowanie odporności w Tibi działa w ten sposób, że każdy zakładany item daje nam procent odporności, natomiast tylko z tego przedziału, którego nam brakuje do fulla, znaczy który nam pozostał. Jak to inaczej tutaj wam zobrazować? Dajmy na to, że Glacier Amulet daje nam 20% odporności na lód, czyli mamy zerową odporność na lód, zakładamy Glacier Amulet, mamy 20% odporności, 80% powiedzmy, że wrażliwości nam pozostaje.
Natomiast gdy w tym momencie założymy kolejny przedmiot, który ma, dajmy na to 10% odporności na lód, no to nie dostaniemy już 10% dodatkowej odporności, tylko 10% z pozostałych 80, czyli 8%. I będziemy w tym momencie mieć 20%, 28% odporności, zakładając kolejny przedmiot, który będzie miał jakąś odporność, będzie nam dawał już tylko ten procent z pozostałych 72%. Dlatego przy takim procencie składanym ta odporność stakuje się całkiem inaczej i znacznie gorzej. W moim wypadku ja zamiast 71 mam 53. Natomiast w jaki sposób stakujemy odporności? Otóż najpierw liczą się przedmioty, które dają najwięcej odporności i później stopniowo każdy item będzie obcinany, który daje nam mniej. Jak widzieliście, miałem 53% odporności, zdejmę sobie Glacier Amulet, który daje mi w teorii 20% i w tej chwili mam 41, czyli tak naprawdę w całym tym moim ekwipunku, który mam teraz założony, Glacier Amulet nie daje mi już 20%, tylko 12%. Tak samo, kiedy założę sobie z powrotem Glaciera, zdejmę sobie Hexera, no to ten Hexer zamiast dawać mi 12% odporności daje mi ledwo 7%. I właśnie dlatego nie warto pakować całej odporności w jeden żywioł, ponieważ każdy kolejny przedmiot, który da nam dodatkową odporność, będzie dawał nam tak naprawdę coraz mniej, więc dajmy na to, jeśli mamy na przykład oprócz tego lodu mamy jeszcze Holi na respie, no to tak naprawdę w tym momencie, kiedy ja mam aż tyle odporności, no to Glacier Legi dają mi ledwo 3% odporności, czyli tak naprawdę wielkie nic w tym momencie, więc lepiej sobie te legi wymienić na Soulful Legi i dołożyć sobie odporności od świętości. I teraz jak widzicie, spadło mi ledwo 3% odporności na lód, natomiast zyskałem bardzo dużo odporności na świętość. Dlatego nawet jeśli ten jeden żywioł jest mocno przeważający, no to zawsze warto sobie poświęcić te jakieś marne 3% na ten przeważający żywioł kosztem jakiegoś innego żywiołu, ponieważ jeśli założymy przedmiot, który da nam 6% na ten, z którego teoretycznie dostajemy mniej, to dostaniemy 6 czy 5% w zależności, czy już jakąś odporność na ten drugi żywioł też mamy, czy nie. Natomiast nie tylko 3. Wiadomo, jeśli te obrażenia, które dostajemy na danym respie z drugiego żywiołu są totalnie szczątkowe, czyli na przykład 2, 3, 5% dostajemy z innego żywiołu, to nie warto się tym przejmować. Natomiast bardziej chodzi mi tutaj o sytuacje, w których po prostu ta różnica jest powiedzmy 60 do 30 do 10, 50 do 20, no bo mamy więcej żywiołów, tak dalej, kiedy po prostu ten drugi żywioł ma jakikolwiek znaczący udział w otrzymywanych obrażeniach. No bo ponieważ tak jak w tym momencie, kiedy ja sobie założyłem wszystko, co miałem tak naprawdę od lodu pod ręką dostępnego, mam 53%, przy czym imbu w armorze zamiast 15% daje mi 9%, legi zamiast 6% dają mi 3%, hełm zamiast 5% daje mi 2%, spellbook zamiast 7 4, rod zamiast 12 7, buty zamiast 6 3 i amulet zamiast 20 12. Także jak widzicie, te odporności są mocno okrojone, no bo tak jak mówię, najpierw pierwszy item daje nam 15% przepraszam, akurat w tym wypadku amulet 20% ze 100%, natomiast imbu daje nam już 15% z pozostałych 80%. Dlatego całościowo daje nam to 9%, a nie 15%. I tak dalej, i tak dalej. Także
mam nadzieję, że udało mi się wam to w miarę jakoś sensownie wytłumaczyć, tak, żeby to było zrozumiałe. Oczywiście, bo tak jak mówię, nie ma sensu, żebym ja wam tutaj teraz pokazywał, jak mieszać, jak łączyć przedmioty, bo tak naprawdę musiałbym to zrobić dla każdego respa osobno, no bo też zależy to, w jaki sposób bijecie, jak się ustawiacie, jaki już macie ekwipunek, co zakładacie, tak dalej. Więc musicie sobie po prostu korzystać z z Input Analyzera, patrzeć, jakiego typu obrażeń dostajecie najwięcej w stosunku przy waszych obecnych odpornościach i zastanowić się, co ewentualnie możecie zmienić, co tak naprawdę nie daje wam już dużego przyrostu odporności na żywioł dominujący, a może wam zamiana tego przedmiotu na inny dać spory skok odporności na ten mniej istotny żywioł, z którego nadal dostajecie dość sporo i uwierzcie, że często ratuje to życie. Nawet dobrym przykładem tutaj może być, jak biliśmy krater, bardzo dużo osób pytało, dlaczego na przykład, mimo że 75% powiedzmy tam obrażeń, z tego co pamiętam, dostawałem z energii, no to nosiłem Soulful Legi, a nie dokładałem na przykład sobie do tego jeszcze Gnome Legów, tylko nosiłem Prismatic Ringa, gdzie mógłbym tutaj założyć zieloną plazmę. Ano dlatego, że mimo, że z tego Holy te obrażenia nie były jakieś mega duże, sumarycznie nie dostawałem ich bardzo dużo, no to po prostu zdarzały się, że bywały po prostu krytyczne i te chainy z Holy potrafiły naprawdę narobić dużych szkód. Natomiast nawet jeśli założycie jakiś przedmiot na żywioł, który uratuje wam życie przez 2 godziny hunta raz, bo zmniejszy wam o 3, o 5, o 6% obrażenia, które otrzymacie i dzięki temu zostanie wam tyle HP, że przeżyjecie ten atak, no to pamiętajcie, że to jest zaoszczędzone godzina, 2, czasami 3, a może i więcej expienia, żeby odrobić ten level i skille, także no i przede wszystkim pieniążki, no bo jak palimy boosty, kartki i tak dalej, no to też musimy stracić to po raz kolejny, żeby odrobić ten level, także lepiej czasami kosztem jakiegoś dodatkowego magic levela założyć sobie dodatkową odporność, czy kosztem dodatkowych skilli, no bo tak naprawdę w dzisiejszej TB odporności to jest wszystko. Najpierw musicie się skoncentrować na przeżyciu, potem koncentrujecie się na obrażeniach, ponieważ jest też tak, że jeśli uzbroicie się wszędzie pod skille, pod magic levele, natomiast będziecie mieć problem z przeżyciem, będziecie gubić też dużo tur, przez co będziecie robić mniej obrażeń, niż gdybyście się ubrali full pod odporności, a nie pod magic levele. Także weźcie sobie to pod uwagę. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórym ten film pomoże i będzie wam się łatwiej teraz ubierać na niektóre miejscówki, no bo ja też swego czasu potrafiłem wpakować wszystko w jeden żywioł, na drugi nic i się dziwiłem, że dostaję straszne bęcki na respie, mimo że mam założone tyle odporności, no, natomiast tak jak mówię, zamiast przy takim ekwipunku jak widzicie tutaj u mnie, ja zamiast mieć 71% odporności na lód, mam jej zaledwie 53, 18 jest skradzione przez sposób przeliczania odporności, dlatego w tym wypadku lepiej sobie założyć coś jeszcze dodatkowego tutaj, choćby na Holy. Oczywiście wiadomo, to na jakie żywioły, to już zależy oczywiście od tego, gdzie expicie, natomiast w moim wypadku na przykład tutaj było, powiedzmy, że chciałbym iść na Ice Lipkę, no to pewnie zrezygnowałbym tutaj na pewno z Glacier Legów i zamiast Glacier Legów założyłbym sobie Soulful, żeby dołożyć odporności na Holy, pewnie tutaj jakiś imbuff z Pearlbooka, żeby dołożyć sobie jeszcze troszeczkę tej odporności na Holy i wtedy już miałbym wtedy około 45-50% na lód, a do tego miałbym jeszcze z 35 na Holy. Ale to tylko taki przykład, taka dygresja. Natomiast w tym filmie ode mnie to jest już wszystko. Ja się z wami żegnam. Oczywiście zapraszam na strumyki na Twitchu codziennie około 21. Ekspimy sobie z Teamkiem. No i powodzenia na przyszłych huntach. Trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia.